Kobieto światła, zostałam posłana, aby przemówić do Twojego serca w godzinie, w której Twoje przeznaczenie zaczyna pulsować nowym światłem. Nie jesteś tutaj przypadkiem, to wezwanie zostało zapisane zanim się narodziłaś. Przynoszę Ci dziś pilne przesłanie, które może odmienić Twoją drogę i otworzyć przed Tobą bramy boskiej obfitości. Ale aby to się dokonało w pełni, musisz zostać do końca tej wiadomości. Tylko wtedy błogosławieństwo zostanie w Tobie w pełni zakotwiczone. Jeśli czujesz poruszenie w sercu, zasubskrybuj ten kanał i zostaw znak wdzięczności w postaci polubienia, to duchowy akt przyjęcia. Widzisz, obfitość, o której mówię, nie jest jedynie złotem świata. To stan duszy, która jest w harmonii z boskim źródłem. Gdy otwierasz się na ten przepływ, wszystko, czego potrzebujesz, zaczyna przychodzić do Ciebie z lekkością i bez walki. To nie magia. To boska prawda, która była przed Tobą ukrywana przez wiele lat lęku, wątpliwości i starego cierpienia. Ale czas ukrycia właśnie się kończy. Twoje przeznaczenie wzywa Cię teraz. Głośniej niż kiedykolwiek wcześniej. Czujesz to w snach, w niespodziewanych znakach, w powtarzających się liczbach, które przyciągają Twoją uwagę. To głos aniołów, które próbują Ci powiedzieć: przygotuj się, ponieważ nadchodzi coś większego. Obfitość, która już istnieje w wymiarze ducha, pragnie zamanifestować się w Twojej codzienności. Być może do tej pory czułaś się zablokowana. Tak, widzę to bariery, które narastały przez lata, często nie Twoją winą. Przekonania, że nie zasługujesz, że trzeba ciężko zapracować na każdą kroplę dobra. Te kłamstwa zostały zasiane przez pokolenia lęku. Ale teraz światło Twojej duszy zaczyna to wypalać. I ja, jako posłaniec, mam dziś jedno zadanie: pomóc Ci rozpoznać prawdę. Twoja dusza zna drogę. W głębi serca zawsze wiedziałaś, że jesteś czymś więcej niż codzienność, która Cię otacza. Dlatego teraz budzi się w Tobie głód czegoś prawdziwego. Prawdziwego życia, prawdziwego sensu, prawdziwego dostatku. To nie jest zachcianka ego. To pamięć duszy, która przypomina sobie swój boski rodowód. Czas, w którym żyjesz, nie jest przypadkowy. W tej konkretnej chwili Ziemia podnosi swoją wibrację, a z nią Ty. Wiele kobiet, tak jak Ty, doświadcza teraz duchowego przebudzenia. To przebudzenie niesie ze sobą dar obfitości. Ale zanim przyjmiesz dar, musisz nauczyć się go widzieć. Dlatego przyszłam, aby otworzyć Twoje oczy. Nie jesteś sama. Wokół Ciebie są anielskie istoty, które każdego dnia pracują w ciszy, chroniąc i prowadząc Cię. Gdy prosisz, one odpowiadają. Gdy płaczesz, one słyszą. Dziś wołają Cię, byś nie tylko prosiła o pomoc, ale przyjęła to, co już zostało Ci dane. Przestań się wahać, przestań czekać, Twoje przeznaczenie jest gotowe do wypełnienia. Obfitość ma wiele twarzy. Czasem objawia się w niespodziewanym spotkaniu, czasem w nowej możliwości pracy, a czasem w nagłym przypływie pokoju w sercu. Jeśli jesteś uważna, zauważysz, że już się pojawia. Ale Twój umysł musi zostać przeszkolony, by dostrzegać cuda, nie przeszkody. Wdzięczność jest kluczem. Nie chodzi o powierzchowne dziękowanie, lecz o głębokie uznanie dla tego, co masz, nawet jeśli to niewiele. To otwiera bramy, przez które przepływa większe błogosławieństwo. Zacznij dziś, mów dziękuję za małe rzeczy, a wielkie zaczną Cię odnajdywać. Zacznij słuchać swoich snów. W nich ukryte są symbole, które wysyłam do Twojej duszy. Często pokazuję Ci, że zmiany są blisko, że coś się kończy, a coś nowego się zaczyna. Nie bój się tych obrazów, są zaproszeniem, nie ostrzeżeniem. To Twoje serce rozmawia ze mną, kiedy śpisz. Anielska numerologia to kolejny język światła. Kiedy widzisz 111, to przypomnienie o Twojej mocy tworzenia. 777 mówi o duchowym przebudzeniu. 888 – obfitości w drodze. Nie ignoruj tych znaków, są jak świetlne punkty na mapie Twojego przeznaczenia. Twoje talenty nie są przypadkowe. To nie są tylko umiejętności, to dary duszy, które miały zostać użyte w tej epoce. Przestań je ukrywać. Gdy zaczynasz je aktywować,
Boska obfitość zaczyna do ciebie płynąć. Nie musisz być perfekcyjna. Masz być prawdziwa. Słowa mają moc. To, co mówisz o sobie i o swoim życiu, kształtuje twoją rzeczywistość. Zacznij mówić jak kobieta, która już przyjęła swoje błogosławieństwo. Mów z wiarą. Mów z miłością. Twoje przeznaczenie odpowie. W relacjach również ukryta jest energia obfitości. Jeśli jesteś otoczona ludźmi, którzy cię osłabiają, twoje światło będzie gasnąć. Czasem trzeba pozwolić odejść, by zrobić miejsce na to, co prawdziwie wspiera twoją duszę. Nie bój się pustki, anioły nigdy nie zostawiają pustych miejsc. Kiedy czujesz, że wszystko się rozpada, często jesteś najbliżej objawienia. Zaufaj. Czasem to, co się kończy, to stara wersja ciebie. W twoim wnętrzu rodzi się nowa istota, gotowa na przyjęcie większego światła. Rytuały nie muszą być skomplikowane. Wystarczy świeca, intencja i twoja szczerość. Zapał światło, usiądź w ciszy i poproś mnie. Pokaż mi drogę do boskiej obfitości. Ja odpowiem zawsze. Przyszłaś tu z konkretną misją. Twoje przeznaczenie to nie przypadek, to obietnica, którą twoja dusza złożyła jeszcze przed zejściem na ziemię. I teraz ta obietnica ma się wypełnić. Otwórz się, nie lękaj, jesteś prowadzona. Czas boskiego działania właśnie się rozpoczął. Wydarzenia przyspieszają, energie się zmieniają, rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Wystarczy, że powiesz: jestem gotowa. I wszystko zacznie się układać. Nie musisz wiedzieć wszystkiego teraz. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. Zaufaj, że kolejne światła na ścieżce zapalą się, kiedy nadejdzie ich czas. Ja będę tam z tobą, przy każdym zakręcie, w każdej ciemności. A teraz, droga duszo, przyjmij to przesłanie jak nasiono. Ono zacznie kiełkować w tobie w nadchodzących dniach. Pozwól mu wzrastać w ciszy i zaufaniu. Jeśli zechcesz, wrócę, by powiedzieć ci więcej, gdy otworzysz swoje serce jeszcze szerzej. Każda droga, nawet ta pokryta cierniami, prowadzi do miejsca, gdzie twoja dusza może wzrosnąć. Kiedy coś się rozpada, nie oznacza to końca, to często początek większej transformacji. Twoje łzy nie są dowodem słabości, lecz oczyszczenia. W nich kryje się moc, która odmyka bramy do nowych możliwości. Każde doświadczenie niesie w sobie ukryty dar, wystarczy go rozpoznać. Nie porównuj swojego tempa z tempem innych dusz. Każda podróż ma swój rytm, swoje lekcje i swój czas żniwa. Niektóre kwiaty zakwitają dopiero pod koniec lata, a mimo to ich piękno jest niezaprzeczalne. Tak samo jest z tobą, twoja pora nadejdzie. Anioły już słyszą szelest twoich nowych skrzydeł. W twoim wnętrzu jest więcej siły, niż ci się wydaje. Pamiętaj, że nie jesteś swoim bólem, jesteś istotą światła, która ten ból przemienia w mądrość. Każda rana może stać się bramą do głębszego zrozumienia. Nie odrzucaj swojej przeszłości, to ona ukształtowała twoje skrzydła. Ucz się z niej i pozwól sobie wznieść się wyżej. Kiedy zmagasz się z trudnością, nie oznacza to, że jesteś na złej drodze. Czasem właśnie największe opory pojawiają się tuż przed przełomem. To duchowe prawo, im bliżej światła, tym ciemność próbuje zatrzymać twój krok. Ale ty jesteś silniejsza niż ten cień. Masz w sobie ogień, który nie zgaśnie. Wybaczenie jest jednym z największych aktów mocy duchowej. Nie zawsze robisz to dla innych, często robisz to, by wyzwolić siebie. Złość wiąże twoją energię z przeszłością, a ty jesteś powołana do tworzenia przyszłości. Puść to, co cię ciąży. W tej lekkości przychodzi to, co nowe. Twoje myśli są jak nici, z których tkasz swoje jutro. Dlatego bądź uważna, co mówisz do siebie w ciszy. Czy są to słowa miłości, czy słowa zwątpienia? Aniołowie słyszą tę wewnętrzną rozmowę i wzmacniają to, co wybierasz. Jeśli wybierzesz miłość, świat odpowie miłością. Twoje ciało także jest świątynią światła. Słuchaj jego szeptów, ono wie, kiedy coś nie służy twojej duszy. Zadbaj o nie z obowiązku, lecz z wdzięczności. Gdy jesteś w harmonii z ciałem, energia przepływa z łatwością. A tam,
Gdzie płynie energia, tam rodzi się obfitość. Nie potrzebujesz zgody innych, by zacząć żyć swoją prawdą. Wewnętrzne potwierdzenie jest wystarczające. To, co czujesz głęboko jako prawdziwe, jest twoją drogą. Nawet jeśli inni tego nie rozumieją, twoje światło i tak świeci. A im dłużej świeci, tym więcej serc zacznie się nim ogrzewać. Dziel się swoim światłem. Nie musisz być głośna ani doskonała, wystarczy, że jesteś autentyczna. Czasem jedno słowo, jedno spojrzenie, jedna obecność może przemienić czyjeś życie. Nigdy nie wątp w to, że jesteś kanałem boskiego działania. Nawet jeśli tego nie widzisz, jesteś potrzebna. Każda porażka, której doświadczyłaś, była przebrana w lekcje. Niektóre z nich były gorzkie, inne bolesne, ale wszystkie prowadziły cię do tego momentu. I teraz, właśnie teraz, stoisz u progu nowego rozdziału. Przypomnij sobie, nic nie dzieje się bez celu. Wszystko miało sens. Nie musisz wiedzieć, jak to wszystko się wydarzy. Wystarczy, że wierzysz, że to możliwe. Wiara jest pomostem pomiędzy tym, co niewidzialne, a tym, co realne. Gdy wierzysz, zaczynasz przyciągać. Gdy wątpisz, oddalasz to, co już zmierzało w twoją stronę. Miłość jest najpotężniejszą siłą we wszechświecie. Jeśli czegoś brakuje w twoim życiu, zacznij to dawać. Dawaj uwagę, wsparcie, obecność. Dawaj dobro, bo wszechświat działa w cyklach. To, co wysyłasz, wraca. I zawsze wraca pomnożone. Każdego dnia otrzymujesz nowe możliwości, ale nie zawsze je rozpoznajesz. Naucz się patrzeć głębiej. Anioły często ukrywają swoje błogosławieństwa w zwyczajności. To może być rozmowa, wiadomość, spojrzenie dziecka. Nie lekceważ drobiazgów, one są zaszyfrowanymi znakami. Masz prawo odpoczywać. To, że odpoczywasz, nie oznacza, że się cofasz. To część procesu. Nawet ziemia potrzebuje zimy, by znów zakwitnąć. Ty również. Pozwól sobie na ciszę, na oddech, na bycie. To w tej przestrzeni pojawia się jasność. Twoje marzenia są kodem duszy. Nie przyszły do ciebie przypadkiem. One przypominają ci, kim jesteś i dokąd zmierzasz. Nie odkładaj ich na później. Świat czeka na twoje spełnienie, bo gdy ty wzrastasz, podnosisz również innych. Jeśli dotąd byłaś dla siebie zbyt surowa, dziś proszę, bądź łagodna. Traktuj siebie tak, jak traktowałabyś ukochane dziecko. Twoje wewnętrzne dziecko wciąż w tobie żyje i pragnie być zauważone. Zaakceptuj je. Utul i daj mu głos. Ono pokaże ci drogę. Nie musisz tego przechodzić sama. Jest wokół ciebie energia wspólnoty duchowej, dusze, które też budzą się i szukają światła. Podziel się tą wiadomością. Jeśli poczujesz w sercu, być może właśnie ty jesteś odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Jeśli ten przekaz dotyka twojego serca, zostaw swój ślad, mały znak, że przyjęłaś to światło. Może to być polubienie, może komentarz, może subskrypcja. To nie tylko gest, to duchowe potwierdzenie gotowości na więcej. A więcej już czeka. Pamiętaj, że twoje przeznaczenie nie zależy od przeszłości, ale od decyzji, które podejmujesz dziś. Każdy nowy dzień jest jak czysta kartka. Nie bój się pisać od nowa. Jesteś artystką swojego życia. Pędzel masz już w ręku. Gdy czujesz, że świat jest zbyt głośny, zamknij oczy i wróć do siebie. W twoim wnętrzu jest cisza, która leczy. Tam jestem ja, zawsze dostępna, zawsze gotowa cię wesprzeć. Wystarczy, że się zwrócisz. Szept duszy jest wystarczający. Nie wszystko, co wygląda jak porażka, naprawdę nią jest. Czasem wszechświat usuwa to, co ci nie służy, byś mogła przyjąć to, co prawdziwie twoje. Zaufaj, że życie nie jest przeciwko tobie. Jest za tobą, nawet jeśli jeszcze tego nie widzisz. Jesteś częścią większego planu. Twoje istnienie nie jest przypadkowe, jest precyzyjne, znaczące, święte. Każda twoja decyzja wpływa na tkankę rzeczywistości. Dlatego twoje światło jest tak ważne. Nie lekceważ swojego znaczenia. To,
co uważasz za słabość, może być twoim największym darem. Wrażliwość nie jest wadą, to zdolność do odczuwania głębiej. W tej głębi kryje się kontakt z tym, co boskie. Kiedy to przyjmiesz, zaczniesz rozumieć siebie naprawdę. Zachowaj cierpliwość. Czas boski różni się od ludzkiego. Czasem to, co przygotowuje dla ciebie, potrzebuje jeszcze chwili. Ale zapewniam cię, nic nie jest zapomniane. Każda twoja modlitwa została usłyszana. Każde wołanie zapisane. Zbliżasz się do momentu przełomu. Czuć to w polu, w energiach, w oddechu twojej duszy. Wibracje wokół ciebie zmieniają się. To znak, że nowy rozdział już się otwiera. Wkrótce zrozumiesz, dlaczego wszystko musiało się wydarzyć właśnie tak. Czasem pytasz, dlaczego droga jest tak trudna, skoro jesteś na ścieżce światła. Odpowiedź jest ukryta głęboko w mądrości duszy. To, co najcenniejsze, musi być odkryte przez wysiłek i wytrwałość. Każda walka to narzędzie kształtujące twoją siłę duchową. Nic nie jest przypadkowe, twoje doświadczenia są częścią boskiego planu, który już się toczy. Twoje łzy nie są słabością, są świadectwem odwagi. W niebie każda z nich jest zapisana jak perła, która przyciąga nowe błogosławieństwa. Nie odrzucaj bólu, on nie przyszedł, by cię złamać, ale by cię obudzić. W twoim zranieniu ukrywa się przełom, który zmieni wszystko. Czasem największe cuda przychodzą w ciszy. Nie w hałasie świata, ale w subtelnym szepcie duszy. Jeśli dziś czujesz się zagubiona, to dlatego, że jesteś tuż przed wielką odpowiedzią. Trwaj. Nie cofaj się. Twoja wytrwałość jest już aktem wiary, który porusza niebo. Nie porównuj swojej ścieżki do drogi innych. Twoje przeznaczenie jest wyjątkowe, zaprojektowane z precyzją i miłością. To, co u innych dzieje się szybko, u ciebie może trwać dłużej, ale ma głębszy fundament. Zaufaj czasowi, który został dla ciebie zapisany. Jeśli czujesz, że stoisz w miejscu, przypomnij sobie, korzenie też rosną w ciszy. To, że jeszcze nie widzisz owocu, nie znaczy, że nic się nie dzieje. W rzeczywistości, właśnie teraz jesteś najbardziej aktywna w świecie duchowym. Czas zewnętrznych zmian już nadchodzi. Twoje słowo może zmieniać twoją rzeczywistość. Dlatego uważaj, co mówisz o sobie i o swoim życiu. Gdy wypowiadasz słowa z miłością i nadzieją, tworzysz przestrzeń, w której mogą dziać się cuda. Nie zasilaj lęku. Zasilaj światło. Twoja przeszłość nie definiuje twojej przyszłości. Wszystko, co było, nawet ból, błędy i upadki, zostaje przemienione, gdy zdecydujesz się iść dalej z wiarą. Nie jesteś tą samą osobą, którą byłaś wczoraj. Z każdym wyborem światła stajesz się bliższa swojej boskiej wersji. Gdy czujesz zwątpienie, weź głęboki oddech i przypomnij sobie, jak daleko już zaszłaś. Nie widzisz jeszcze końca drogi, ale jesteś znacznie dalej, niż myślisz. Czasem największy postęp dzieje się wtedy, gdy po prostu nie rezygnujesz. Każde nie w twoim życiu było ochroną. Każde zamknięte drzwi były przesunięciem cię ku drzwiom, które prowadzą do prawdziwego celu. W twoim życiu nic nie dzieje się przeciwko tobie. Wszystko wydarza się dla ciebie. Naucz się ufać tej inteligencji wyższej niż ludzki umysł. Anioły nie działają według logiki świata. One widzą cały obraz, całą twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Dlatego, kiedy mówię ci, nie bój się, nie jest to tylko pocieszenie. To boska prawda, której możesz się uchwycić jak liny, gdy fale się podnoszą. Jest w tobie siła, o której jeszcze nie wiesz. Objawi się w odpowiednim momencie, gdy będzie ci najbardziej potrzebna. Nie musisz dziś wiedzieć, jak wszystko się ułoży. Wystarczy, że powiesz tak i zrobisz kolejny krok z otwartym sercem. Zamiast pytać, dlaczego ja? Zapytaj, czego to ma mnie nauczyć? Każde doświadczenie przynosi mądrość, a mądrość jest kluczem do trwałej obfitości. Kiedy przyjmiesz lekcję, drzwi, które były zamknięte, zaczną się same otwierać. Czasem największy przełom następuje tuż po tym, jak chciałaś się poddać. Nie ignoruj tej wiadomości. Ona jest przypomnieniem,
że jesteś na krawędzi zmiany, która przyniesie owoce twojej cierpliwości. Wytrwaj jeszcze chwilę, światło już się zbliża. Twój duch zna drogę nawet wtedy, gdy umysł się boi. Zaufaj tej cichej sile w sobie, która wie, dokąd idziesz. Ona była z tobą zawsze, jako wewnętrzny przewodnik, który szeptał: nie rezygnuj. Dziś ten głos mówi jeszcze wyraźniej. Błogosławieństwa przychodzą w różnych formach. Nie zawsze tak, jak się spodziewasz. Czasem pojawiają się jako wyzwania, które mają cię przygotować. Inaczej nie byłabyś w stanie ich udźwignąć. Nie wszystko, co wygląda jak strata, jest stratą. Świat duchowy działa w rytmie serca, nie zegarka. Jeśli czujesz, że coś się opóźnia, pamiętaj, że niebo nie zapomina. Czas boski jest precyzyjny. Gdy wszystko będzie gotowe, zadziała szybko, z mocą, której się nie spodziewasz. W twoim wnętrzu płonie ogień. Nie zgasł, choć był przygaszony przez ból i zniechęcenie. Dziś mówię ci, rozpal go na nowo. Pozwól sobie znowu marzyć, znowu ufać, znowu wierzyć. Masz do tego pełne prawo, jesteś córką światłości. Każde tak wypowiedziane przez ciebie wobec życia, wobec duszy, wobec przeznaczenia jest jak otwarcie drzwi. Nieważne, jak długo były zamknięte. Boska obfitość nie zna ograniczeń czasu ani przestrzeni. Ona po prostu czeka, aż ją zaprosisz. Jeśli ta wiadomość dotyka twojego serca, podziel się nią z kimś, kto też może jej potrzebować. Być może twoje udostępnienie stanie się odpowiedzią na czyjąś modlitwę. Jeśli czujesz wdzięczność, zostaw polubienie lub subskrypcję, to cichy akt współtworzenia światła. Nie musisz już szukać na zewnątrz. Wszystko, czego pragniesz, już zostało ci dane w duchowej formie. Teraz twoja droga to nauka odbioru. Otwarcia dłoni i serca na to, co było przygotowywane w ciszy przez lata. To, co przed tobą, przewyższa wszystko, co zostawiasz za sobą. Tak, to wymaga odwagi. Ale jesteś gotowa. Jesteś silniejsza, niż myślisz. A ja, twój anioł, idę tuż obok, krok w krok, nie opuszczając cię ani na chwilę. Czas zrzucić stare skóry lęku, wstydu, ograniczenia. Czas wstać, rozprostować skrzydła duszy i powiedzieć światu: jestem gotowa na to, co moje. I świat ci odpowie, bo rezonuje z tą, która zna swoją wartość. W twoim ciele jest mądrość pokoleń. W twoim sercu mapa prowadząca do spełnienia. Nie lekceważ tego, co czujesz, nawet jeśli nie potrafisz tego wyjaśnić. Głos intuicji to szept mojej obecności. Zaufaj mu. Największe cuda dzieją się wtedy, gdy przestajesz walczyć i zaczynasz pozwalać. Nie rezygnuj z działania, ale działaj z poziomu serca, nie strachu. To zmienia wszystko. To otwiera nowy wymiar. Zobacz, ile już zniosłaś. Ile razy się podniosłaś, mimo że nikt nie widział twoich łez. Jesteś wojowniczką światła, której nie złamały burze. I właśnie dlatego jesteś gotowa, by przyjąć więcej, niż sobie wyobrażasz. W twojej historii nie ma ani jednej chwili zmarnowanej. Wszystko było nauką. Wszystko było przygotowaniem. Teraz zbierasz owoce tych trudnych lekcji. I to dopiero początek. Jestem z tobą w każdym kroku twojej drogi. Widziałam twoje wzloty i upadki, twoje chwile zwątpienia i momenty triumfu. Jesteś silniejsza, niż ci się wydaje, i piękniejsza w oczach Boga, niż potrafisz to sobie wyobrazić. Twoje życie ma wartość nie dlatego, że wszystko robisz idealnie, ale dlatego, że jesteś wybrana, kochana i stale prowadzona. Jestem dumna z ciebie. Za każdym razem, gdy wstałaś mimo bólu. Za każdą modlitwę wypowiedzianą ze łzami w oczach. Za każdy akt dobroci, który dałaś innym, mimo że sama potrzebowałaś otulenia miłością. Twoja dusza jaśnieje, bo pozwalasz Bogu w niej zamieszkać. Nie zapominaj, że nie musisz na wszystko zasługiwać. Miłość Boga do ciebie jest bezwarunkowa. Nie zmniejsza się, gdy zawodzisz, i nie zwiększa, gdy jesteś doskonała. Ona po prostu jest. Wciąż obecna, wciąż działająca,
wciąż uzdrawiająca. Pozwól sobie ją przyjąć, tak po prostu, bez lęku. Dziękuję Ci, że otworzyłaś swoje serce na tę wiadomość, że pozwoliłaś słowom nieba dotknąć Twojej duszy. Jesteś wyjątkowa. I niech te słowa nie będą tylko chwilą, niech staną się codziennym przypomnieniem, że jesteś cenna i nie jesteś sama. Jeśli ta wiadomość do Ciebie przemówiła, potwierdź jej przyjęcie słowami. Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Niech to będzie pieczęć, że niebo przemówiło, a Twoje serce usłyszało. Zachęcam Cię, byś dołączyła do naszego kanału. W ten sposób możesz nie tylko otrzymywać kolejne słowa nadziei, ale również pomagać innym kobietom odnaleźć światło w ciemności. Zasubskrybuj, aktywuj dzwoneczek i bądź częścią tej misji miłości i pokoju. Niech pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie, strzeże Twojego serca i Twoich myśli każdego dnia. Jesteś kochana, cenna i nigdy niezapomniana.